Opuszczamy Weronę i udajemy się na ostatnią część szlaku Via Claudia Augusta. Planujemy dojechać dzisiaj do Ostilii nad rzeką Pad, gdzie kończył się ten starożytny szlak. W Ostilii Rzymianie wsiadali na statki i drogą rzeczną udawali się do Rawenny i nad Adriatyk, skąd można było dotrzeć niemal do każdego miejsca cesarstwa w basenie Morza Śródziemnego. My zaś planujemy jeszcze jeden etap do Bolonii, ale o tym powiemy później. Jeszcze przed wyjazdem z Werony postanowiliśmy zajrzeć do chyba najbardziej obleganego miejsca w mieście, pod słynny balkon Julii, znany z dramatu Williama Shakespeare'a. To miejsce to typowy must see, choć w rzeczywistości może trochę rozczarować. Jest tłoczne, głośne i tak naprawdę niewiele ma wspólnego z historyczną rzeczywistością. Ale cóż, będąc w Weronie, trudno go całkowicie pominąć. Wyjazd z Werony nie należy ani do najbardziej urokliwych, ani do najbardziej przyjaznych. Jak dotychczas na dzisiejszym etapie rzadko pojawiają się wyznaczone drogi rowerowe. W zamian coraz częściej pojawiają się malownicze, pomarańczowe fotoradary. Po drodze zdarzają się drobne techniczne problemy, ale na szczęście udaje się je szybko usuwać. Oddaliliśmy się już od gór na dość sporą odległość. Jedziemy teraz głównie po płaskim terenie, który, nie ma co ukrywać, jest zdecydowanie mniej spektakularny niż górskie krajobrazy. Ale każda trasa ma swój urok, a liczymy, że przed nami jeszcze kilka ciekawych miejsc. Przejeżdżamy właśnie przez Isola della Scala, gdzie średniowieczny zamek wciąż dominuje nad miasteczkiem. Dziś mieszczą się tu biblioteka oraz centrum kultury, ale mury zamku i jego wieże nadal przypominają o dawnym strategicznym znaczeniu. To był kiedyś element obronnego systemu rodu della Scala, zanim region stał się częścią Republiki Weneckiej. Na 30 km odcinka trafił nam się gorszy fragment nawierzchni, ale powoli posuwamy się do przodu. Górski krajobraz już definitywnie znikł z naszego pola widzenia. Teraz przemierzamy rozległe tereny rolnicze, gdzie królują pola kukurydzy i pomidorów. Powtarza się niestety sytuacja z wczoraj. Natykamy się na nieprzejezdny most. Nawet nie można rowerów przeprowadzić, więc szukamy alternatywnej drogi, a to oznacza co najmniej kilka kilometrów objazdu. Jest godzina 14, słońce w pełni, a cienia jak na lekarstwo. Ten objazd zdecydowanie nie należy do najprzyjemniejszych, ale cóż, próbujemy jechać dalej. Po nadłożeniu 8 km wróciliśmy na trasę, którą powinniśmy jechać. Mamy nadzieję, że dalsza część etapu już będzie pozbawiona takich niespodzianek.
Rzymianie, tam gdzie to możliwe, wytyczali trakty w niemal idealnie prostych liniach. I choć pewnie w starożytności ułatwiało to wędrówkę, my jadąc z rowerami czasem wolelibyśmy kilka zakrętów. Przynajmniej wtedy ma się wrażenie, że droga szybciej mija i coś na tej drodze się dzieje. Jedziemy teraz obok ogromnego pola bazylii. Szkoda, że nie można zarejestrować zapachu, ponieważ jest bardzo intensywny. Na 12 km przed końcem odcinka wjechaliśmy na typową gruntową drogę. Niestety bardzo mocno pyli spod kół i dlatego musimy zachowywać odległości między sobą, aby tego pyłu nie wdychać. Teraz jedziemy fragmentem trasy, na którym fani rowerów gravelowych byliby przeszczęśliwi. My może jesteśmy trochę mniej szczęśliwi. Plusem jest to, że jedziemy w cieniu i kurz nie unosi się już spod kół, więc jedzie się całkiem przyjemnie. Choć trudno nam w to uwierzyć, to ta część trasy, którą właśnie jechaliśmy, te bezdroża, to oficjalny szlak Via Claudia Augusta. Przed chwilą powiedziałem, że jechaliśmy bezdrożami, które są oficjalnym szlakiem Via Claudia Augusta. To było jednak małe przejęzyczenie. Nadal jedziemy tymi bezdrożami i nadal jesteśmy na Via Claudia Augusta. Teraz dla odmiany przedzieramy się wąskimi groblami wśród rozległych bagien, mając szczerą nadzieję, że na koniec nie utopimy ani naszych rowerów, ani siebie przy okazji. Po kilku kilometrach powolnej tułaczki bezdrożami w końcu wjechaliśmy na szutrową nawierzchnię, którą o dziwo powitaliśmy z prawdziwą radością. To chyba pierwszy raz, kiedy żwir wydawał się tak mile widzianym widokiem. W ten sposób, mocno zmęczeni i już lekko odwodnieni, docieramy do zakola rzeki Pad. To właśnie tutaj w czasach starożytnych Rzymianie wysiadali ze swoich łodzi, aby ruszać na północ Via Claudia Augusta albo wracać tą trasą. Dla nas to symboliczne miejsce, gdzie historia i nasza wyprawa spotykają się nad rzeką. I tutaj wyznaczyliśmy sobie cel naszej podróży. Jesteśmy nad brzegiem rzeki Pad. To gdzieś tutaj starożytni Rzymianie wsiadali na statki i udawali się w stronę Morza Adriatyckiego. A my, gdybyśmy mieli ocenić całą trasę od brzegu rzeki Dunaj w Donauwörth aż tutaj do Ostilii, to trzeba powiedzieć, że część niemiecka trasy jest bardzo dobrze oznakowana i dobrze utrzymana. W Austrii bywało różnie. Pojawiały się trudności, niespodziewane objazdy, gorzej oznakowane części trasy, podjazdy szutrowe i niebezpieczne zjazdy szutrowe, ale też nie było źle. Natomiast część włoska, a szczególnie dolina rzeki Adyga, to ścieżka rowerowa klasy europejskiej. Z kolei część trasy pomiędzy Weroną a Ostilią to już bardzo różnie. Bardzo rzadko natykaliśmy się na drogę rowerową. Jechaliśmy głównie drogami międzymiastowymi, często bardzo ruchliwymi. Wjeżdżaliśmy też na drogi wiejskie, a końcówka no to już bezdroża i mokradła. Można by powiedzieć taka droga dla koneserów, czy odcinek dla koneserów. Tutaj w zasadzie moglibyśmy zakończyć naszą wyprawę, ale czeka nas jutro jeszcze bonusowy odcinek do Bolonii i tam definitywnie planujemy zakończyć tegoroczną wyprawę.